Każda brama może być sterowana zdalnie. Wystarczy zwykły pilot. Naciskasz przycisk i brama się otwiera. Ale to jeszcze wcale nie znaczy, że taka brama jest smart. Zasięg pilota jest ograniczony, nie masz żadnej informacji, czy brama faktycznie się zamknęła, a jeśli akurat zapomnisz ją domknąć, to dowiesz się dopiero o tym wtedy, kiedy wrócisz do domu. W dzisiejszym odcinku pójdziemy o krok dalej. Pokażę Ci, jak sprawić, żeby Twoja brama garażowa otwierała się zdalnie z każdego miejsca na świecie oraz aby poinformowała Cię, gdy przez dłuższy czas zostanie niedomknięta. Zrobimy z niej coś, co faktycznie można nazwać bramą smart. Zanim przejdziemy dalej, muszę Wam pokazać coś, co totalnie mnie zaskoczyło. Opera GX dodała właśnie integrację Smart Home opartą o MQTT, która działa z Home Assistantem. Serio, przeglądarka, która staje się urządzeniem smart w Twoim domu. W ustawieniach upewniam się, że włączona jest funkcja Early Birds, a następnie wchodzę w ustawienia inteligentnego domu. Tutaj wpisuję adres mojego brokera MQTT w Home Assistant, port, utworzonego użytkownika MQTT Opera, hasło i zatwierdzam. Poniżej klikam jeszcze w przycisk Zainstaluj, żeby dodać rozszerzenia Opera GX Smart Home. I gotowe! W Home Assistant od razu widać wszystkie encje z przeglądarki. Kolor motywu, poziom baterii, liczbę otwartych kart, a nawet to, czy oglądam jakiś film. Tak, serio. Przeglądarka wie, kiedy chilluje. I teraz najlepsze. Automatyzację. Zmieniam motyw w operze, a kolor moich LEDów na biurku od razu się dopasowuje. Kiedy niby pracuję nad tajnym projektem, a tak naprawdę gram i ktoś wejdzie do pokoju, przeglądarka automatycznie uruchamia słynny Panic Mode. A kiedy po publikacji odcinka odpalam Netflixa, światło samo przygasa i moje studio przełącza się w tryb relaksu. A będąc już w temacie prywatności i relaksu, wystarczy wejść do ustawień Opery GX, kliknąć w prywatność i bezpieczeństwo i włączyć wbudowanego adblocka. A po przejściu do ustawień zaawansowanych jednym kliknięciem możesz włączyć także darmowego, wbudowanego VPN-a. I na koniec coś praktycznego. Quick Import Tool. Wystarczą zaledwie 2 kliknięcia i wszystkie zakładki, historia, a nawet hasła z poprzedniej przeglądarki już tutaj są. Jeśli chcesz zobaczyć, jak przeglądarka może stać się częścią Twojego Smart Home, pobierz Operę GX z linku w opisie pod filmem albo w przypiętym komentarzu i daj znać, jakie automatyzacje Ty byś wymyślił bądź wymyśliła do Opery GX. W tym odcinku zrobimy pełną integrację bramy garażowej z Home Assistantem. Krok po kroku, od sprzętu aż po automatyzację. Pokażę Ci, jak w prosty sposób sprawić, by Twoja brama stała się częścią inteligentnego domu i by można było ją kontrolować z dowolnego miejsca na świecie. Do tego projektu potrzebujemy 3 rzeczy. Po pierwsze, przekaźnik bezpotencjałowy. W moim przypadku jest to Shelly One, ale sprawdzi się dowolny inny, który współpracuje z Home Assistantem i zamiast podawać napięcie na styki wyjściowe, po prostu je zwiera. Analogicznie jak przycisk do bramy, który pewnie macie u siebie w garażu na ścianie. Po drugie, potrzebny jest nam czujnik otwarcia okien lub drzwi. Dzięki niemu będziemy wiedzieli, czy brama jest faktycznie zamknięta. I po trzecie, potrzebujemy także kamery z protokołem OnVIF bądź protokołem RTSP, żeby mieć podgląd na to, co dzieje się aktualnie w garażu. Kamera oczywiście nie jest niezbędna, ale zdecydowanie dodaje wygody i przede wszystkim spokoju ducha. Plan działania krok po kroku na dzisiaj. Zaczniemy od konfiguracji przekaźnika, później dodamy czujnik oraz kamerę. Następnie zbudujemy automatyzację, która poinformuje nas o zbyt długim czasie otwarcia bramy, a na sam koniec zbudujemy prosty, ale bardzo użyteczny dashboard w Home Assistant. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku zaczniemy troszeczkę inaczej. W sensie najpierw spróbujemy sobie tutaj w studiu poskładać wszystkie rzeczy, odpowiednio je skonfigurować również naszego Home Assistanta, a dopiero na sam koniec zejdziemy do garażu. Pierwsza rzecz, to co powiedziałem wcześniej, czyli przekaźnik Shelly One. Przekaźników Shelly One jest tak naprawdę kilka różnych rodzajów. Począwszy od najstarszego, czyli Shelly One w tej takiej pierwotnej, okrągłej wersji. Jest również Shelly One Plus, który oprócz tego, że może sterować bezpotencjałowo, to na drugiej stronie ma jeszcze takie otworki, za pomocą których można dodać taką kartę rozszerzeń, dodać czujnik temperatury i tak dalej. Natomiast nie o tym w dzisiejszym odcinku. No i jeszcze ostatnia, najnowsza generacja
przekaźników Shelly One, czyli Shelly One Mini generacja trzecia. Bardzo fajne czujniki, jeżeli chcemy je wykorzystać podtynkowo, natomiast w wykorzystaniu przy silniku bramy garażowej, gdzie mamy naprawdę sporo miejsca, jest to przerost formy nad treścią i lepiej jest go użyć po prostu tam, gdzie będzie on potrzebny. My dzisiaj skupimy się na Shelly One Plus. Żeby to wszystko fajnie zrobić i skonfigurować, warto przygotować sobie zawczasu kawałek przewodu, gdzie z jednej strony mamy wtyczkę, a z drugiej strony mamy zarobione przewody do naszego przekaźnika. Oczywiście wszystkie rzeczy, które robimy, to pamiętajmy o tym, że pracujemy z prądem 230 V, w związku z tym bezpieczeństwo najważniejsze, upewniamy się, że wtyczka jest wyłączona, a następnie bierzemy naszego Shelly'ego i do pinu N oraz L podpinamy niebieski i brązowy przewód. Kiedy przekaźnik jest już zarobiony, możemy tak naprawdę rozpocząć proces jeszcze tutaj na biurku całego parowania oraz konfiguracji naszego urządzenia Shelly One. Kiedy nasz przekaźnik Shelly One jest już podłączony do prądu, bierzemy do ręki komórkę, ściągamy oprogramowanie Shelly Smart Control z sklepu Play albo sklepu Google, a następnie uruchamiamy aplikację Shelly. Jeżeli potrzebujemy utworzyć konto i zalogować się, robimy to w pierwszej kolejności. Ja już jestem zalogowany do samej aplikacji, w związku z tym po uruchomieniu aplikacji i podłączeniu do prądu naszego przekaźnika Shelly One, automatycznie program Shelly Smart Control wykrył mi nowy przekaźnik. W związku z tym klikamy w przycisk Add Device, a następnie, jeżeli robimy to po raz pierwszy, musimy wprowadzić dane naszej sieci lokalnej. Ja w moim przypadku już mam wprowadzone te dane, więc automatycznie Shelly zaproponował mi dołączenie nowego urządzenia właśnie do tej sieci. W związku z tym klikamy Add Device i teraz następuje proces parowania naszej aplikacji z przekaźnikiem po to, żeby dołączyć nasz przekaźnik do naszej sieci Wi-Fi. Dajemy naszą nazwę urządzenia, brama garażowa Domo Smart, klikamy przycisk Next, wybieramy garaż i klikamy Save. I tak naprawdę to jest już teoretycznie wszystko, co powinniśmy zrobić. Natomiast jedna ważna rzecz, którą chcemy wyciągnąć z samej aplikacji, to jest wejście w szczegóły naszej bramy garażowej, następnie kliknięcie po lewej stronie w ikonę sieci, rozwinięcie zakładki akordeonu Wi-Fi 1, gdzie mamy informacje na temat adresu IP w naszej sieci. I z punktu widzenia naszego telefonu komórkowego, na tą chwilę to jest wszystko, co musimy zrobić. Jedynie zapamiętać ten adres, żeby za chwilę móc wejść w przeglądarce właśnie pod tą stronę internetową. Kiedy weszliśmy już do panelu administracyjnego naszego Shelly One poprzez przeglądarkę internetową, musimy dokonać paru podstawowych ustawień. W pierwszej kolejności wchodzimy w zakładkę Settings, a następnie w informacje dotyczące Wi-Fi. Podobnie jak robiliśmy to na komórce. To, co nas tutaj interesuje, to jest przede wszystkim informacja na temat adresu IP. Dobrze by było, żeby nasz przekaźnik Shelly One posiadał jeden stały adres IP, pod którym zawsze to urządzenie będzie widoczne w naszej sieci. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo poprzez odpowiednią rezerwację adresu IP poprzez serwer DHCP na naszym routerze, wtedy musimy zalogować się na router i tam przepisać adres MAC, który tutaj jest widoczny, do panelu zarządzania routerem, a następnie musimy przydzielić mu odpowiedni adres IP i zrestartować nasze urządzenie. Drugą opcją jest nadanie stałego adresu IP, czyli tu, gdzie mamy Wi-Fi One Settings, klikamy w przycisk Static IP i wpisujemy adres IP, jaki chcemy, aby nasz Shelly posiadał. Natomiast musimy wtedy również uzupełnić informacje na temat maski podsieci, adresu IP bramy oraz adresu IP DNS-ów, z których ma korzystać Shelly. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą musimy zrobić, to jest device name. I tutaj tak naprawdę zmieniamy nazwę naszego urządzenia Shelly One, czyli nazwiemy sobie go jako brama garażowa Domo Smart. I pod taką nazwą nasz czujnik będzie widoczny w Home Assistancie. Klikamy Save Settings i wracamy z powrotem do Settings. Kolejna rzecz, która jest dość mocno
ważna i istotna z mojego punktu widzenia, jest to kwestia bezpieczeństwa. Jako że Shelly One pracuje w naszej sieci lokalnej LAN, jedną z rzeczy, o które musimy zadbać, to jest kwestia bezpieczeństwa. Nie chcemy, aby ktokolwiek, kto podłączy się do naszej sieci Wi-Fi albo, nie daj Boże, odkryje jakąś ukrytą wtyczkę do podpięcia się pod nasz LAN bezpośrednio swoim laptopem albo nawet telefonem komórkowym poprzez odpowiednią przejściówkę, nie chcemy, żeby mógł odkryć istnienie naszego przekaźnika w sieci LAN i żeby mógł wejść na tą stronę internetową, na której teraz jesteśmy i otworzyć sobie bramę garażową. W związku z tym przechodzimy do zakładki Settings Authentication, a następnie klikamy Enable Password Protected Device i wpisujemy nasze super tajne hasło, jakie chcemy mieć za każdym razem, kiedy wchodzimy w konfigurację naszego urządzenia oraz podczas konfiguracji urządzenia w Home Assistant. Klikamy Save Settings i musimy w tym momencie już zalogować się, żeby móc wrócić do ustawień. Kolejną rzeczą, którą musimy ustawić w ustawieniach, to jest oczywiście sprawdzenie firmware. I tutaj ja już wcześniej dokonałem odpowiedniej aktualizacji firmware do najnowszej wersji, natomiast jeżeli tutaj pojawią Wam się jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania, warto to zrobić, aby mieć zawsze to w najnowszej wersji. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, jest to odpowiednie ustawienie naszego przekaźnika, tak aby w momencie, kiedy zostanie włączony, wyłączał się z automatu po 1 sekundzie. W związku z tym wchodzimy sobie na stronie Home w nasz Output 0, a następnie zjeżdżamy na dół i przechodzimy do zakładki Timers. Zjeżdżając sobie tutaj na dół, mamy coś takiego jak Auto Off in Seconds. Tutaj wpisujemy 1 i klikamy Save. To, co zrobiliśmy, oznacza tyle, że każemy od tego momentu naszemu Shelly'emu, w momencie kiedy załączymy mu tutaj ten nasz styk bezpotencjałowy, po 1 sekundzie zawsze się wyłączyć. Jak to działa? Już pokazuję. Wchodzimy sobie na Home i teraz tutaj mam mikrofon, klikam na włączenie, mija 1 sekunda i Shelly się wyłącza. Dzięki temu nie musimy dbać z poziomu Home Assistanta o to, aby w momencie, kiedy chcemy otworzyć bramę, pamiętać o tym, żeby po sekundzie go wyłączać. Shelly zrobi to po prostu za nas, dzięki czemu sterownik bramy garażowej odbierze ten sygnał jako wciśnięcie przycisku na ścianie w celu otwarcia bądź zamknięcia bramy garażowej. Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić z naszym przekaźnikiem, jest dodanie tego naszego przekaźnika do Home Assistanta. Wbrew pozorom jest to bardzo proste i ogranicza się do wejścia do ustawień naszego Home Assistanta, następnie wejścia w urządzenia oraz usługi i Home Assistant z automatu wykrywa nam poprzez skanowanie naszej sieci lokalnej naszą bramę garażową. W związku z tym na nowej wykrytej integracji klikamy przycisk Utwórz i zatwierdzamy, wpisując nasze hasło, które ustawiliśmy na stronie konfiguracji naszego Shelly One. Klikamy przycisk Zatwierdź, następnie wybieramy sobie obszar, do którego chcemy dodać naszą nową bramę garażową i klikamy Pomiń i zakończ. No i teraz tak naprawdę jeden wielki test, czy wszystko nam zadziała. W związku z tym możemy sobie włączyć naszą bramę garażową. I tak jak widać, za każdym razem, kiedy kliknę, po 1 sekundzie automatycznie wyłącza nam się nasz przekaźnik, a informacja o tym, że przekaźnik się wyłączył, trafia z powrotem do Home Assistanta. I to jest na tą chwilę wszystko. Zajmiemy się nim dopiero w momencie, kiedy zejdziemy do garażu. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest dodanie naszego czujnika otwarcia okna bądź drzwi do naszego Home Assistanta. W tym przypadku my skorzystamy z takiego prostego czujnika otwarcia okna z IKEA. Natomiast jest z nim mały problem, mianowicie Zigbee to MQTT nie do końca fajnie, dobrze sobie radzi z tym czujnikiem. Występują problemy komunikacyjne, urządzenie się traci. Można zamiast tego wykorzystać taki czujnik otwarcia okna z Sonofa. Natomiast jeżeli chodzi o ten czujnik, to raz działa on dobrze, raz działa źle.
ciężko jest mi ocenić tak naprawdę jego jakość, ponieważ no, z tego co słyszałem i sam u siebie też gdzieś tam niejednokrotnie miałem pewne problemy z tym czujnikiem, może nie do końca go polecam. Jest natomiast bardzo fajny czujnik z Akary bądź czujnik z Xiaomi i ja taki czujnik już na dzień dzisiejszy na mojej bramie garażowej posiadam zamontowany. Jest to czujnik, który kupiłem chyba w 2012 roku i od 2012 roku działał na jednej tej samej baterii w różnych mieszkaniach, gdzie mieszkałem przez te lata, praktycznie non-stop i pierwszy raz musiałem wymienić baterię w tym czujniku dopiero w wakacje tego roku. A mamy rok 2025, więc ponad 13 lat tak naprawdę ten czujnik działał bez żadnego problemu na jednej baterii, działając w sieci Zigbee. Jak dla mnie jest to jakiś kosmos, więc jeżeli mogę Wam na pewno polecić jakiś czujnik, to jest to czujnik gdzieś tam z Xiaomi, tylko pewnie jakiegoś starego typu i nie wiem, czy te czujniki są na dzień dzisiejszy jeszcze dostępne w sprzedaży. Natomiast do celów naszego filmu użyjemy sobie właśnie tego czujnika z IKEA. W takim razie przechodzimy do naszego Zigbee to MQTT i klikamy na zezwól dołączenie. Po to, żeby po uruchomieniu naszego czujnika i wprowadzeniu go w tryb parowania, nasz Zigbee to MQTT mógł znaleźć nasz czujnik. Mamy czujnik znaleziony, w związku z tym możemy sobie teraz wejść w jego szczegóły i następnie zmienić jego nazwę. No i w tym momencie mamy już nasz czujnik sparowany. Kiedy wywiad został zakończony, możemy przejść do zakładki eksponowane funkcje po to, żeby sprawdzić, czy nasz czujnik działa prawidłowo. No i teraz tak, jeżeli nasz czujnik rozewrzemy, automatycznie zmienia nam się informacja na ekranie, że czujnik został otwarty. Jeżeli zbliżymy do siebie, czujnik otwarcia wskazał nam informację o tym, że brama jest zamknięta. No i tak naprawdę otwarcie, zamknięcie. Jeżeli chodzi o czujnik otwarcia bramy wjazdowej, w naszym przypadku jest to wszystko. Ostatnim elementem, który musimy dodać do naszego Home Assistanta, chociaż w sumie to wcale nie musimy, aczkolwiek jeżeli macie taką możliwość, to gorąco polecam to zrobić, jest to dodanie kamery. Kamerę, która będzie gdzieś w naszym garażu, w takim miejscu, żeby był podgląd albo na cały garaż, albo przynajmniej, żeby był podgląd na samą bramę garażową, żeby nawet jeśli ulegnie awarii nasz czujnik otwarcia, albo po prostu się zawiesi, bądź wypadnie z naszej sieci, żebyśmy mieli podgląd na to, co faktycznie dzieje się w garażu. Oczywiście podgląd może być albo w środku w garażu, albo na zewnątrz, w ogrodzie z widokiem na naszą bramę garażową i nasz podjazd, obojętne. Chodzi o to, żeby mieć faktycznie ten obraz w naszym Home Assistancie tego, w jakim stanie aktualnie jest nasza brama garażowa. I wykorzystać do tego możemy różne kamery. Może to być prosta kamera IP, w moim przypadku jakaś kamera Koenig i możemy połączyć się właśnie z naszą siecią poprzez przewód Ethernet. Możemy zasilić tą kamerę za pomocą protokołu Power over Ethernet, a może to być równie dobrze brama trochę bardziej zaawansowana z funkcjami AI, kamera Akara G5, którą notabene pokazywałem na jednym z wcześniejszych odcinków. Jeżeli nie widzieliście jeszcze recenzji tej kamery, odsyłam do poprzedniego odcinka i możecie tam zobaczyć recenzję kamery. Obydwie kamery polecam jak najbardziej. Natomiast oczywiście, jeżeli macie jakąkolwiek inną kamerę, która wspiera protokół ONVIF bądź protokół RTSP, skorzystajcie z tego i dodajcie ją do Home Assistanta. Jeżeli macie kamerę na ONVIF, możemy dodać prostą integrację, czyli po podłączeniu naszej kamery klikamy dodaj integrację, następnie wpisujemy ONVIF i klikamy zatwierdź. Tutaj wpisujemy sobie nazwę naszej kamery, host, czyli adres IP bądź nazwę DNS-ową, port 80, jest to standardowy port, na którym działa protokół ONVIF oraz nazwę użytkownika i hasło, jakie ustawiliśmy w panelu administracyjnym naszej kamery. Po tym wszystkim klikamy zatwierdź i kamera powinna być już widoczna bezpośrednio w Home Assistancie. Ja już tą kamerę mam dodaną, w związku z tym mogę sobie wejść do garażu, a następnie widzę, że mam już tutaj stream z naszej
kamerę. Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, jest dodanie nowego dashboardu do naszego Home Assistanta, tak żeby mieć dedykowany widok do sterowania naszą bramą garażową. W związku z tym przechodzimy do ustawień naszego Home Assistanta, następnie przechodzimy do zakładki panele, klikamy w przycisk dodaj panel na dole po prawej stronie i wybieramy opcję nowy panel od podstaw. Tutaj wpisujemy tytuł naszego panelu, na przykład garaż, wybieramy sobie jakąś ikonkę, która będzie widoczna w menu bocznym, a następnie klikamy przycisk otwórz. Teraz możemy przejść do naszego nowego dashboarda, wejść w edycję naszego panelu, a następnie klikamy w dodawanie nowej sekcji. Tutaj jako nazwę możemy sobie ustawić dowolną. Ja w moim przypadku nie będę wykorzystywać żadnej nazwy sekcji i musimy dodać pierwszą kartę. W moim przypadku będzie to encja obrazu, obraz encji, czyli widok z naszej kamery na garaż. W związku z tym tutaj wybieram sobie nasz garaż, wybieram stream z naszej bramy garażowej. Następnie wyłączam sobie podgląd nazwy, podgląd stanu aktualnego i tak naprawdę to jest wszystko. Klikam zapisz, a następnie dodaję kolejną kartę i tą naszą kartą będzie tak naprawdę, możemy sobie wyszukać tym razem według encji i wpisujemy sobie tutaj garażowa, czyli nie switch, a sensor, drzwi, brama garażowa, domosmart, czujnik otwarcia bramy jako binary sensor. Następnie zaznaczamy sobie tą naszą encję, klikamy kontynuuj i jeżeli pasuje nam taka reprezentacja tej naszej encji czujnika otwarcia, to oczywiście możemy dodać ją do panelu. Klikamy dodaj do panelu, wchodzimy w edycję, no i zmieniamy sobie tutaj tak naprawdę nazwę naszego czujnika, po to, żeby nie była to taka duża, czyli na przykład po prostu stan otwarcia bramy, albo po prostu stan otwarcia. Wracamy, możemy również wyświetlić kolor stanu i dzięki temu, że wyświetlimy kolor stanu, w momencie kiedy brama nam się otworzy, ikonka zrobi się żółta, kiedy zamkniemy, ikonka będzie niebieska. Prosta rzecz, a cieszy. Klikamy przycisk zapisz. I ostatnia rzecz, którą musimy dodać do naszego panelu, jest to oczywiście sam przycisk. W związku z tym wyszukujemy sobie tutaj przycisk jako rodzaj karty, którą chcemy dodać, a następnie tutaj sobie robimy garaż, czyli nasz brama garażowa domosmart, czyli switch, podkreśnik brama garażowa. OK. Jako ikonę możemy sobie zmienić na taką, jaką chcemy. Mamy pokaż stan, pokaż ikonę i jako nazwa uruchom bramę. I tak naprawdę w ten oto sposób jesteśmy w stanie już włączyć i wyłączyć naszą bramę, w sensie klikamy włącz i brama po 1 sekundzie się wyłącza. Natomiast jedna rzecz, którą warto rozpatrzyć, jest to, żeby przypadkiem w aplikacji mobilnej bądź w przeglądarce, przejeżdżając gdzieś myszką, przypadkiem sobie nie uruchomić bramy i nie otworzyć jej. Tak? Więc chcemy się przed tym zabezpieczyć. W związku z tym wchodzimy sobie w edytor kodu, a następnie tutaj na samym końcu dopisujemy sobie taki ciąg znaków, czyli tab action, action toggle i confirmation text, czy na pewno chcesz uruchomić bramę garażową. Co to oznacza? Oznacza to, że definiujemy zachowanie na wciśnięcie naszego przycisku i kiedy wciśniemy raz, czyli tapniemy ten nasz przycisk, ma nastąpić akcja toggle, czyli przełączenia stanu naszego przekaźnika. Wcześniej równolegle ma nas zapytać Home Assistant, czy na pewno chcemy uruchomić bramę garażową. W związku z tym za każdym razem, kiedy klikniemy, pojawi nam się okno, w którym możemy albo anulować, albo kliknąć gdzieś w ogóle poza, albo świadomie, faktycznie potwierdzić to, że chcemy tą naszą bramę garażową otworzyć. Klikamy przycisk zapisz, następnie gotowe i tak naprawdę nasz dashboard jest gotowy. Kiedy wszystkie nasze urządzenia mamy już skonfigurowane, dashboard jest utworzony, ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić jeszcze tutaj przy biurku, jest utworzenie automatyzacji.
automatyzacji, która powiadomi nas na nasz telefon komórkowy w formie powiadomienia w momencie, kiedy nasza brama garażowa będzie otwarta dłużej niż określoną ilość czasu. Oczywiście sposób na wykonanie tej automatyzacji, notabene bardzo prostej, jest banalnie prosty. Przechodzimy sobie do ustawień naszego Home Assistanta, następnie przechodzimy w automatyzację oraz sceny, klikamy w przycisk Utwórz automatyzację, utwórz nową automatyzację od początku i tutaj tak naprawdę musimy zrobić kilka rzeczy. Mianowicie w naszym wyzwalaczu, czyli w sekcji Kiedy, dodajemy sobie wyzwalacz polegający na to, co się dzieje z daną encją i kiedy ten nasz stan ulegnie zmianie. Czyli tutaj wybieramy sobie encję, czyli nasz czujnik otwarcia bramy garażowej, nastąpił na otwarto przez i tutaj wpisujemy sobie na przykład przez 5 minut, natomiast do celów tutaj, żeby zobaczyć jak to w ogóle się zachowa, to możemy sobie tutaj ustawić 0 i ustawić na przykład 5 sekund. I w tym momencie, kiedy rozewrzemy sobie nasz czujnik otwarcia, po 5 sekundach powinniśmy mieć tutaj w podglądzie Home Assistanta jest informacja o tym, że wyzwolono naszą automatyzację. Czyli wiemy, że pierwszy krok działa, czyli w momencie, kiedy rozewrzemy czujnik otwarcia, rozłączymy te dwa elementy ze sobą, automatyzacja nam się wyzwoli. I drugą rzecz, którą musimy zrobić, to jest powiadomić nas na nasz telefon komórkowy o tym, że brama garażowa jest zbyt długo otwarta. W związku z tym klikamy sobie w przycisk Dodaj akcję, a następnie klikamy w przycisk Powiadomienia. I tutaj musimy zrobić coś takiego jak Send Notification i wybieramy sobie nasze urządzenie, które mamy dodane i po rozwinięciu dajemy sobie message, czyli na przykład brama garażowa zbyt długo otwarta. Oczywiście możemy sobie to automatycznie przetestować. No i powiadomienie pojawiło się u mnie na telefonie. Jedyne, co nam zostało na tą chwilę tak naprawdę, jest po prostu zaniesienie naszego czujnika otwarcia bramy oraz naszego przekaźnika do garażu po to, żeby te dwa elementy zamontować na swoim miejscu. Także widzimy się w garażu. Jeśli chodzi o sam przekaźnik, jest on u mnie w tym miejscu. I tutaj mam doprowadzone przewody zasilające oraz przewody sterujące. Przewody sterujące z przekaźnika Shelly idą sobie tutaj bokiem, aż do wyjść w moim przypadku, w przypadku mojej bramy 16 i 17, czyli odpowiadające za sekwencyjny start bramy. Działa on na zasadzie takiej, że raz uruchomimy, brama się otwiera, drugi raz uruchomimy, brama się zatrzymuje i trzeci raz uruchomimy, brama się zamyka. W tym napędzie nie ma innej możliwości. Jeżeli chodzi o zasilanie naszego przekaźnika, mam przewody pociągnięte tutaj wzdłuż naszego silnika, aż do zacisku z zasilaniem naszej bramy. Pamiętajcie oczywiście o tym, aby w momencie, gdy będziecie podłączać Wasz przekaźnik, żeby wyłączyć bezpieczniki w rozdzielnicy. Drugą rzeczą jest oczywiście czujnik otwarcia bramy. W moim przypadku czujnik otwarcia bramy jest to czujnik Xiaomi, który działa już u mnie nieprzerwanie od kilkunastu lat w różnych lokalizacjach. Koniec końców wylądował w garażu i sam czujnik razem z baterią jest zamontowany do skrzydła bramy i jest on przyklejony po prostu na zwykłym mamucie. Natomiast magnes odpowiedzialny za zwieranie kontaktronów w czujniku jest również za pomocą mamuta przyklejony do ściany przy bramie garażowej. I tak oto praktycznie dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Jak widzisz, zamiana zwykłej bramy garażowej, którą możesz otwierać za pomocą przycisku na ścianie albo za pomocą pilota bezprzewodowego w smart bramę jest mega prosta i przede wszystkim stosunkowo tania. Cały koszt, czyli czujnik otwarcia bramy, przekaźnik oraz najtańsza kamera na Wi-Fi, która wspiera obsługę OnVIF, jest to koszt około 300 zł. I mniej więcej w takich granicach jesteś w stanie zamknąć się z całą inwestycją. Natomiast uważam, że jest to naprawdę niewielka cena w porównaniu do tego, jaki komfort oraz jakie poczucie bezpieczeństwa dostajemy w zamian.
Jeżeli podobał Ci się odcinek, oczywiście zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój film na dole na kanale. A jeżeli chcesz skorzystać z przeglądarki Opery GX, naprawdę zachęcam Cię do jej pobrania, ponieważ jest to moja podstawowa przeglądarka, z której korzystam na co dzień we wszystkich moich prywatnych sprawach. Także dzięki i do następnego. Hej!